Jeżeli lubisz norweski black metal, szczególnie w jego najlepszym wykonaniu, nieobcy jest Tobie folklor wikingów, a i płyty Batorego spod tego znaku są Tobie nieobce, to najlepszym wyborem na dzisiaj będzie Hades, The Dawn of the Dying Sun. Zespół zostaje założony w 1992 roku w Bergen w Norwegii. Założycielami byli były gitarzysta Immortala Jorn Tundsberg wraz z perkusistą Remim Andersenem. Następnie dołącza do nich basista Janto Garmanslund wraz z drugim gitarzystą Wilhelm Nagelem. W 1993 nagrywają demówkę Alone Walking, której producentem był Pyten. Następnie Jorn zostaje wraz z Vikernesem skazany na karę więzienia za spalenie kościoła w Bergen. W 1994 roku nagrywają swój debiut Again Shall Be, zaś w 1997 płytę, o której chcę dzisiaj powiedzieć, czyli The Dawn of the Dying Sun. Muzyka na drugim długograju Norwegów jest nostalgiczna i pełna zadumy. Czuć w niej potęgę pogańskich czasów zabarwioną folkowym klimatem. Co ciekawe, gitary zostały nagrane w więzieniu, gdzie przebywał Jorn, jak już wcześniej wspomniałem. Brzmienie na albumie jest ostre i szorstkie, ale bardzo spójne, a każdy instrument jest dobrze słyszalny. Album w głównej mierze zagrany jest w średnich tempach, czasami naszych uszu dobiegną chóry ala takie batorowe, za które w głównej mierze jest odpowiedzialny perkusista Remi. A często powtarzane motywy wprowadzają nas w ten jesienny klimat albumu. Riffy z nutą folkloru przetaczają się melancholijnie, pełne są żalu i smutku. Do tego wokalista, który używa swojego gardła tak, jakby sam był udręczoną duszą. Album to ekscytująca podróż pełna złowrogiej aury, może już ostatniego świtu, gdzie umierające słońce pochłonie cały świat w takt tych dźwięków i tej muzyki. Album na pewno jest bardzo epicki, monumentalny i refleksyjny, dużo na nim gitar akustycznych przywodzących na myśl Bloodfire Death. Występują również klawisze, jednak są one użyte w sposób oszczędny, budujący ten ludowy klimat albumu. To jest nieszablonowe podejście do black metalu, a kompozycje są bardzo ciekawe. Nie znajdziecie na nich szaleńczych prędkości, raczej te wolne, kojarzące się z pierwszym jesiennym deszczem i błotem, które tworzy się na podmokłych, opuszczonych drogach. Te utwory w ogóle brzmią, jakby były napisane setki lat temu i w tym również tkwi ich magia. Hades wykonał kawał świetnej roboty nagrywając ten album, który jest bardzo poetycki i wręcz odrealniony. To posłuchajmy fragmentów tego wyśmienitego albumu. Awakening of Kings to kawałek z wyraźnymi wpływami viking metalu, riffy o zabarwieniu folkowym wręcz bardzo epickie. Utwór przywodzi na myśl Drakkara płynącego przez morza. Kawałek jest pieśnią pochwalną dla północnych królów, którzy budzą się z uśpienia. Alone Walking to taki hymn Hades. Został on początkowo nagrany na taśmę demo, później przearanżowany i ponownie nagrany na tę właśnie płytę. Utwór zaczyna się takim ciekawym, akustycznym wstępem, który się rozwija, pokazując swój blackowy rdzeń wraz z rozpaczliwym krzykiem Janto. W utworze występuje ciekawa solówka, która uzupełnia ten marszowy rytm kawałka. Jest również bardzo klimatyczny przerywnik w postaci The Red Sun Mocks My Sadness, w którym to flecik wygrywa rzewną, tradycyjną melodię. A na koniec opętany Pagan Prayer, będący prośbą do bóstw Esgardu i Walhali o wprowadzenie do ich komnat. Utwór jest pełen nawiedzonych chórów oraz psychodelicznych wokaliz. Rzut okiem na okładkę oraz wkładkę tej wspaniałej płyty. Hades zaprezentował nam znakomitą oprawę graficzną albumu. Na okładce obraz olejny prezentujący śmierć starca,
której to przygląda się inny zatroskany człowiek. Może to jego syn. Na pewno obraz jest metaforą umierającego słońca, nad którym pochyla się niepewna swej przyszłości ludzkość. Całość skąpana w jesiennej kolorystyce wschodzącego słońca. Nad grafiką góruje logo Hades, a pod obrazem tytuł albumu. We wkładce na tle grafiki z okładki bądź zdjęć chłopaków są wymienione teksty utworów oraz tytuły. Jest ona dość spora i kolorowa. Na stronie zamykającej wkładkę na tle czerwonego zdjęcia chłopaków jest logo Hades oraz skład do tego, gdzie płyta została nagrana, kto był producentem itp. itd. Na płycie CD jest przedruk okładki wraz z logiem zespołu. Na stronie zamykającej pudełko na takim wyszarzonym zdjęciu chłopaków na górze jest logo Hades, a pod spodem tytuły utworów. Hades był jednym z pierwszych zespołów tworzących drugą falę norweskiego black metalu. Mimo że ich muzyka jest przemyślana i wspaniała, zawsze funkcjonowali gdzieś w drugim obiegu, krocząc sobie tylko znanymi ścieżkami. A przecież jest to sztuka black metalowa przez wielkie S. Jeden z najbardziej klimatycznych i atmosferycznych albumów, jakie słyszałem. I muszę wam się przyznać, że kasetę z tym albumem zakatowywałem na swoim Walkmanie. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!